Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie. Z nami w studiu jest dzisiaj pani Aleksandra Kowalska. W studiu nietypowym, bo dzisiaj temat o Londynie, teoretycznie o całej Anglii, ale jak wiecie, Londyn jest częścią Anglii i tutaj w naszym tle piękny Londyn, także witamy bardzo serdecznie na tym jakże urodzajnym tle. Witamy serdecznie i zapraszamy na lekcję o Londynie i będzie tam dużo ciekawych rzeczy, ale słuchajcie, ja od razu chciałam zaprosić na przyszły tydzień, bo w przyszłym tygodniu zaplanowałam na drugiej lekcji tak zwane pewniaki egzaminacyjne i to musicie podziękować panu realizatorowi Kacprowi, który siedzi gdzieś tam z tyłu i go tylko słyszycie jego głos, bo to on, że tak powiem, natknął mnie na ten temat, żeby zrobić to, co na egzaminie no, bardzo często się zdarza. Hello and welcome. We haven't seen each other, actually you haven't seen me for a while, for 2 weeks, but I'm here with you today. I'm going to talk about London a bit, but maybe somebody will have to stop me because I tend to talk too much when I like talking about something and I like this topic a lot. Słuchajcie, no ja uwielbiam gadać o Londynie. Uważam, że to jest bez kozery powiem, jedno z najpiękniejszych miast, może nie najpiękniejszych, ale najfajniejszych, najbardziej klimatycznych miast w Europie. Mi się mega podoba, jestem straszną fanką i uważam, że każdy do Londynu powinien pojechać, a Wam się trochę wiedzy o Londynie też przyda, bo wiedza kulturowa przydaje się również na egzaminie, ale przyda Wam się też może w przyszłym życiu, albo może i nawet w liceum, kiedy będziecie już musieli troszeczkę więcej na temat kultury krajów anglosaskich wiedzieć. Dobra. To lecimy. Słuchajcie, zaczniemy sobie od takiego krótkiego cytatu. To jest mega sławny cytat. Powiedział kiedyś taki pan, który był pisarzem, poetą, zasadniczo wielką osobowością, moralistą, eseistą czy biografem. Zasadniczo był bardzo znanym literatem i on powiedział takie zdanie. When a man is tired of London, he is tired of life, for there's in London all that life can afford. Co to znaczy? Jeżeli człowieka męczy Londyn, to znaczy, że męczy go życie, bo w Londynie można zrobić wszystko to, co życie ma do zaoferowania. Także słuchajcie, bardzo, bardzo fajny cytat i ja tak samo myślę. Zerknijcie sobie jeszcze na tą graficzkę, którą wrzuciłam. Tam na pierwszym zdjęciu widać tak zwane city, czyli taką część Londynu nazwałabym biznesową. I ten taki budyneczek w kształcie może torpedy, nazwijmy to, jest też dosyć sławny. Będę o nim dzisiaj mówiła. Potem widzicie dwa miejsca, które na pewno każdy zda. Tower of London, właściwie Tower Bridge tylko, London Eye, no i potem Pałac Westminsterski, czyli siedziba parlamentu i też go na pewno znacie. No i dzisiaj o tych rzeczach też będzie, ale najpierw będzie dlaczego, co właściwie takie są fakty o Londynie. Okay, so London is a capital city of a country called the UK, the United Kingdom, right? And you know it because we have talked about it before. It is situated in the country called England because I'm sure you remember that in the United Kingdom we've got actually 4 countries, right? England, Scotland, Wales and Northern Ireland. And the capital city of all of the UK is situated in England. There are nearly 9 million people living in London, but it's about kind of all of London, so Greater London as well, including it. And the area is quite big because it's 1,572 square kilometers. And now the mayor of this town is Sadiq Khan, and he is trying to make this town better than it was before, and I think he's doing quite a good job. Okay? And London is divided into 32 boroughs. Londyn dzieli się, słuchajcie, na takie 32 podjednostki, nazwijmy to, u nas to się mówi dzielnice, tam się mówi, dokładnie jakbym przetłumaczyła tą nazwę, to będzie gmina, więc aż taka jest jego ogromność i wielkość, bo to jest spore miasto, ale mam też trochę ciekawostek, które może Wam powiedzą, że taki Londyn sam to wcale aż taki wielki nie jest. Okay, and let's look at some facts about London. So London is actually the smallest city in England.
I know it's hard to believe, but the city of London is only 1.2 square miles, and there are 7,500 people living there. And so the city of London as such is actually one of the smallest cities in England. Czyli słuchajcie, to jest akurat jedno najmniejsze właściwie miasto w Anglii, bo samo City of London to jest dosłownie tylko 7,5 tysiąca ludzi tam mieszkających, reszta to jest cała ta dodatkowa otoczka do City of London i to jest the Greater London i tam mieszka tak wiele ludzi i o tym zawsze się mówi, że to jest jedno z większych miast w Europie. London is interesting because in the street you can hear over 300 languages. So people who come from different origins, from different countries, from different nationalities, they kind of become the citizens of London, the inhabitants of London, and they speak their languages. And you can hear those languages actually in the street because not everybody speaks English in England. And when you try to communicate with people in London, you will notice different accents. Słuchajcie, jak pojedziecie kiedyś do Londynu, będziecie próbowali się skomunikować z kimś w języku angielskim, to usłyszycie, że jest taka mnogość akcentów. I tu nie mówię tylko o typowych londyńskich akcentach, czyli jak na przykład taki eastendowski, Cockney, ale takich właśnie naleciałościach, słuchajcie, z innych kultur. Na przykład jest bardzo dużo Hindusów, Pakistańczyków, Chińczyków. No już wiemy teraz, że jest dużo Polaków, Węgrów, Czechów i innych narodowości, także wszystkich ich można spotkać i każdy mówi troszeczkę inaczej z tym londyńskim akcentem, ale jest to tak zwany melting pot, czyli taki garnek, w którym wszystko się miesza i kultury, i języki, i kraje i naprawdę warto to zobaczyć na własne oczy. What does the name London stand for? Okej, no teraz będzie troszeczkę o historii Londynu. Nim w ogóle cokolwiek Wam powiem po angielsku, powiem po polsku. Słuchajcie, Londyn to jest bardzo stare miasto, bo ono już było zbudowane, zaczęto tą budowę w latach 50. Naszej ery, w roku 50 naszej ery, mniej więcej, bo to nie było równo, nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy równo. I historia jest dosyć bogata, bo tą budowę na tak jakby starej celtyckiej siedzibie zaczęli Rzymianie i Rzymianie to miasto rozwinęli. I to miasto wielokrotnie było najeżdżane. Na przykład był taki słynny raid, najazd, przepraszam, ale na pewno znacie to słowo z gry, takiej wojowniczki, która się nazywa Burika, albo Burisia, też jest taka wymowa jej imienia, celtyckiej, która po prostu postanowiła pomścić swojego męża i napadła na Londyn i go spaliła, ale ten Londyn jakoś tam ciągle w tym samym miejscu się odbudowywał i dalej powstawał. I jakbyście się tak rozejrzeli po Londynie, tutaj macie akurat Juliusza Cezara na pomniku, ale w Londynie jest mega dużo rzymskich pozostałości. I to nie mówię tylko o pomnikach, które upamiętniają jakieś osoby, ale tam są też autentycznie kawałki budowli, a także łaźni rzymskich. I teraz skąd jest ta nazwa? So in English, London had quite a few names in the history, and there were like Londinium, which was kind of the most Roman version, Londonwic, Londonburg. And this name actually, it comes from a Celtic word, Londinos, which means to be bold. I co to znaczy to bold? Mam nadzieję, że może kojarzycie, ale to znaczy śmiałe, tak? Czyli generalnie cała nazwa Londyn oznacza śmiały i pochodzi z języka celtyckiego, czyli powiedzmy, nazwijmy to prawie że rdzennych mieszkańców Wysp Brytyjskich. London buses were not always red. Okay, and this is a fact, another fact that you need to know, that in the past, a different bus of different color meant different route. And at some point, one of the biggest companies, transport companies in London, decided that they are going to make their buses stand out, and they decided to paint them red. So actually from the beginning of the 20th century, from 1907, the buses in London are red. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Mianowicie kiedyś nie były wszystkie autobusy w Londynie czerwone, a są od 1907 roku, kiedy to jedna z największych firm transportowych w Londynie postanowiła je po prostu przemalować, żeby się wyróżniały. Kiedyś linia oznaczała, kolor autobusu oznaczał linię, na jakiej on jedzie. Teraz mamy numerki, jakieś wypisane trasy, a kiedyś po prostu kolor oznaczał linię. 6 people died during the Great Fire. Okay, so this is a horrendous time in British history, in English history. In 1666,
the year of the devil, 3 szóstki, there was a great fire of London, and this fire basically destroyed almost everything, right? So, because London was wooden, and there were very narrow streets, and there were thatched roofs, and there was really actually virtually no sanitary conditions whatsoever. Everything was really inflammable. Wszystko, słuchajcie, było łatwopalne, warunki sanitarne były żadne, więc prawie cały London spłonął od jednego malutkiego ognika, a mianowicie pożar zaczął się w piekarni na Padding Lane i objął cały London. Nie można było tego zatrzymać. Trwał kilka dni cały London prawie został strawiony w tym pożarze. Zniszczono wiele kościołów, zostało zniszczonych wiele domów. A dziwną rzeczą jest to, że tylko 6 osób w ciągu tego pożaru zginęło. Ale żeby nie było tak różowo, to wcale nie musi znaczyć, że tylko tyle osób zmarło, dlatego że wiemy po prostu o tyle osobach. Pomyślcie sobie, że kiedyś, czyli w XVII wieku, nie było takich możliwości, żeby spisywać, tak? Robić spisy ludności, wiedzieć dokładnie, ile ludzi gdzie mieszka i kogo brakuje. Także to są takie szacunkowe dane. O, te 6 osób jest po prostu zdefiniowanych i wpisanych. Ale jeszcze Wam powiem taką większą ciekawostkę. Gdyby nie ten wielki pożar londyński, który był w 1666 roku, to prawdopodobnie Londyn wykończyłaby tak zwana plaga, bo dosłownie rok wcześniej rozpoczęła się tam plaga, która się nazywała The Great Plague, czyli Wielka Plaga i prawie zawsze plagi nazywały się Black Death, czyli Czarna Śmierć i gdyby nie to, że ten London strawił te wszystkie bakterie, to prawdopodobnie jeszcze więcej ludzi by umarło i z plagą by sobie nigdy nie poradzili. Okay, next one, most billionaires in the world. So in London, you've got the most billionaires living in the world in one place. And actually, there are more than 80 billionaires in London, and they kind of make up 80% of all billionaires living in the UK. So, and also another interesting thing is that this is kind of the highest proportion of billionaires for one city in the world. Najwięcej właśnie bilionerów, miliarderów właściwie po naszemu, miliarderów mieszka w Londynie. 80% wszystkich miliarderów, którzy mieszkają w całym Zjednoczonym Królestwie i to czyni Londyn jednym, właściwie chyba najbardziej bogatym w miliarderów miastem na świecie, bo nigdzie więcej takich proporcji nie ma. To też interesujące. So now, we've went through some facts and now I'd like us to go through the London landmarks, and I'm sure you know what it is. Houses of Parliament or Big Ben. This is a site of the actually, you can see the site on many postcards, right? You can see the Palace of Westminster and the Big Ben, actually the tower, right? In which you've got the bell called Big Ben. And in this place, Parliament has its meetings, right? And it was built a long time ago, at the beginning of the 11th century, for the king to be his house. And unfortunately, there have been 2 fires in 1512 and in 1844, which destroyed most of this estate, most of this palace, because it's the biggest palace in UK, and only a few oldest buildings are left, like 3, but it's an important landmark and I'm sure you know where it is and you can recognize this. Jestem pewna, że możecie to miejsce rozpoznać, bo to jest chyba najsławniejsze miejsce w Londynie, najbardziej rozpoznawalne. Ja jej co prawda pokazałam Wam tylko kawałek, żebyście zobaczyli inną perspektywę. To jest z boku, jak spojrzycie na to zdjęcie, to po prawej stronie jest most, tak? Czyli my już jesteśmy tak na końcu mostu, który prowadzi właśnie do Houses of Parliament. Zwykle widok, jaki widzicie, to jest ten taki en-face, gdzie widzimy całą fasadę parlamentu. Z drugiej strony, z tej strony, po której znajduje się London Eye, który jest naszym kolejnym landmarkiem, czyli sławnym miejscem. So, London Eye is a wheel which is 135 meters tall, and there are 32 glass capsules. It goes round in this way, and the ride is about 45 minutes, and you can see all of London there, and even further. It was built in 1999 to celebrate the millennium. And I think it's one of the biggest attractions of London. And it's
literally just opposite Houses of Parliament. Słuchajcie, to jest praktycznie naprzeciwko Houses of Parliament, czyli Pałacu Westminsterskiego. Dosłownie, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, ale mniej więcej zaraz po prawej stronie od tego zdjęcia, co widzimy, znajduje się ten most, przez który się właśnie przechodzi albo przejeżdża, żeby do Westminster dotrzeć. Okay, next one. I'm sure you know what it is. It's Buckingham Palace. Pałac Buckingham, czyli Pałac Królowej. Jak widzimy tutaj, słuchajcie, flaga jest na zdjęciu, już Wam kiedyś o tym mówiłam, na samej górze masztu, to znaczy, że królowa jest w domu. Ten pałac można oczywiście odwiedzać, ale tylko część, nie odwiedzamy prywatnych pokojów. Trzeba się oczywiście, można się zapisać na takie wejście, on jest czynny w określonych, tak jakby porach roku, w określonych miesiącach. Nie zawsze, ale zawsze, codziennie można obejrzeć zmianę warty i to jest warte zobaczenia. So please have a look at the changing of the guards when you have a chance. And some facts about Buckingham Palace. So Buckingham Palace has 775 rooms. It's a huge place. It's got 19 staterooms, 52 official royal bedrooms and guest rooms, 188 staff bedrooms, 92 offices and 78 bathrooms. So you can imagine how big it is. And we only see a few rooms of it. So if you want to see the sights of Buckingham Palace, you can visit it, but you will not see all of it. But you can also go to the gardens, and the gardens are kind of more accessible. Ogrody, słuchajcie, są bardziej dostępne i też można je sobie zobaczyć. I tylko chciałam Wam powiedzieć, żebyście sobie tak nie myśleli, że tam cała rodzina królewska mieszka. Tam nie, tam po prostu to jest jedna z rezydencji królowej, ale część rodziny królewskiej w ogóle mieszka poza tym pałacem. Na przykład Prince William i his wife Catherine, they live in Kensington Palace. Także oni mieszkają zupełnie gdzieś indziej. Jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś mówiłam też, gdzie mieszkała Meghan i Harry, oni mieszkali w Sandringham House, także słuchajcie, wszyscy mieszkają w różnych miejscach w Londynie, tych rezydencji królewskich jest sporo, ale ta jest po prostu oficjalna królewska i tam mieszka królowa. The Tower of London. The Tower of London is a fortress, medieval fortress. It was built in around 1,000 years ago, more or less, by William I, William the Conqueror. It used to be a prison, but it also used to be a zoo. And of course, it used to be a house of the king. And in a picture, you can see the White Tower, kind of the oldest part of this fortress. And in the Tower of London, you can see the crown jewels. And you can also meet the famous ravens. I think I told you about the legend of the ravens, that there are 7 ravens on the premises of the Tower of London, and there is a legend that says that if the ravens disappear, there will be a catastrophe for the whole of England. Czyli jest taka legenda, że jak te kruki im zginą, to będzie katastrofa Anglii, dlatego oni bardzo o nie dbają. Kiedyś było 6, oni dla pewności sprowadzili jeszcze, słuchajcie, 7, żeby na pewno tej Anglii nic się strasznego nie wydarzyło. No i oczywiście można też tam zobaczyć podobno ducha, bo twierdza Tower była również takim miejscem, w którym odbywały się egzekucje. Najwięcej ze swojej kadencji myślę, że zaordynował takich egzekucji Henryk VIII. Jak macie ochotę o nim posłuchać, to dajcie znać, bo to jest, bardzo lubię o nim gadać, ale nie na tej lekcji, bo nie skończymy nigdy. Okay, next one, St. Paul's Cathedral. This is a very famous church in London. It's got really long history because it's the oldest church in London, but it didn't used to look like that. Before the Great Fire of London, it was wooden, but it burned down during the fire, and there was like a big competition who should design the new church, the new St. Paul's Cathedral, so it doesn't burn. And Christopher Wren designed the cathedral. The building of this construction took ages because it was finished in 1707, so around 30 years. It took to build this construction, and the interesting thing about it is the Whispering Gallery that you can see inside St. Paul's Cathedral. A Whispering Gallery in Polish is Galeria Szeptów. You can hear somebody
who is whispering 30 meters away. Można tam usłyszeć szept z 30 metrów. Także jest tam specjalna akustyka, tam jest też chór, słuchajcie, działa bardzo sławny i też warte miejsce zobaczenia i oczywiście też punkt widokowy. Covent Garden, this place, you just have to see it. This is kind of a part of London, a district of London, and it used to be a fruit and vegetable market, but now it's kind of a place for culture, for experiencing London life, for eating out, and it's a very nice place to see the whole district, not only the Covent Garden market itself. Polecam, żebyście też Covent Garden obejrzeli i to nie sam rynek, ale całą dzielnicę, bo to jest taka fajna dzielnica, taka typowo londyńska, gdzie już jest takie, bym powiedziała, nie wiecie, takie oficjalne życie, tylko takie London lifestyle naprawdę. Okay? And I've decided to quote 10 reasons to visit London from a website. I've given you the source. The source is Visit London, and the first reason why you should visit London is London attractions. You must see all the attractions that London offers. Apart from Westminster and Tower of London, you've got fantastic places to see, like the Royal Observatory, like the London Dungeon, like Madame Tussauds Museum. Also, London theatres are very famous on West End, and there's also one theatre which is rebuilt in Elizabethan style, the Globe Theatre. It's really worth visiting. You have free access to museums and galleries, so British Museum, National Gallery, and actually all the museums that have a word British or national in their names are free, so you can go everywhere free of charge and visit those places, and they've got wonderful collections, great stuff really. Great restaurants and pubs, like I mentioned Covent Garden to eat out. It's a really nice place, and also there are very good restaurants with Michelin stars, and it's worth to experience this as well. And the English food, which is actually quite good. Great views, you can get great views from the London Eye and from the Shard, which is like one of the biggest buildings in Europe. So you can go up the Shard and see the view of the whole London. It's better than the view from the London Eye, so I recommend it. You can do great shopping there because London is famous for fantastic shops. And if you go to Oxford Street, this street is just basically only shops, and everybody can afford something because they've got Primark there. Parks and outdoor areas. London is also a kind of a green city, and there are plenty of parks, and all those parks are accessible for anybody. So Hyde Park is beautiful, and I recommend to everybody to go and enjoy the park life and the outdoor areas of London. And also because of sport. You need to visit London because of sports. I'm sure you know about all the football clubs that are there, and very good football clubs as well, like Chelsea London, right? For example, or Tottenham Hotspur. There are a lot of them. There are 5 of them, Premiership clubs. Also, fantastic tennis in Wimbledon, and one of the biggest events, tennis events in the world, also takes place in London at Wimbledon. So really, you must visit London. And you also must visit London because of its fantastic underground, which is the oldest underground in the world. So I hope that you also would like to visit London to meet the people, because it's, like I said at the beginning, it's a melting pot. You will meet people from different cultures, different nationalities, and speaking slightly different varieties of English. So it's really worth to go and see it. I hope I managed to convince you that London is worth visiting. Mam nadzieję, że Was przekonałam do odwiedzenia Londynu i że naprawdę spróbujecie się tam wybrać. Już niedługo może nam się lockdowny pokończą. Fajne miejsce w Europie, żeby tak jakby doświadczyć troszeczkę innego świata niż jest u nas.